Kod na grę otrzymaliśmy od Cenega Polska, ale nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tym filmie należą do mnie i do Barta. Od kilku dni w moim mieszkaniu rozbrzmiewają odgłosy ciosów, stęki i jęki pokonanych. Nie grałem tak dużo w Tekena od czasu części 3. Choć pozostałe odsłony zdarzyło mi się liznąć, nigdy nie byłem wielkim fanem bijatyk, no chyba że to był Mortal Kombat. Jednak najnowsza odsłona turnieju Żelaznej Pięści ma w sobie moc przyciągania, to dzięki kilku sprytnym sztuczkom, które niestety nie każdemu przypadną do gustu. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, A ja Bartek Jakubczyk. a to łączona recenzja gry Tekken 8 w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Historie w bijatykach są jak historie w pornosach, zupełnie niepotrzebne, ale dla mnie istotne. Lubię wiedzieć kto z kim i dlaczego. Po części 7 miałem spory niedosyt. Story mode było słabe, opowiedziane za pomocą bieda komiksów i ogólnie bida z nędzą. Namco Bandai widocznie też to wiedziało, bo tym razem przygotowali solidną fabułę obfitującą w epickie wydarzenia opowiedziane za pomocą rewelacyjnych cutscenek. Tekken zawsze serwował nam historie, którym daleko było do poważnych. Od kilku części coraz bardziej zbliżając się do granic absurdu. Fabuła najnowszej odsłony nie zmieni waszego życia i nie sprawi, że zaczniecie ponownie oceniać swoje wybory. Ale nie taki jest jej cel, a jest nim przehypowana rozrywka i tej nie brakuje. Połączenie Dragon Balla z Rycerzami z Zodiaku wynosi nowego Tekkena na taki poziom, że Michael Bay patrzy w górę z zazdrością, a po jego policzku spływa łza, która zamienia się w meteoryt zmierzający w kierunku Ziemi. Jeśli nie wiesz co się stało w poprzednich częściach, mamy też kilka filmików streszczających fabułę. Ogólnie jeden drugiego zrzuca do wulkanu i tak historia się powtarza przez lata. Tym razem historia opowiada o Jinie, który traci swoją moc przywoływania diabła. Jego ojca Kazuje, który przejął stery nad Mishima Zaibatsu, pochłonął gen diabła i stał się nieobliczalny. Zwołuje kolejny turniej, na którym stawką jest los całego świata. Do walki przystępują starzy dobrzy znajomi, jak i nowi, ale główny ciężar wygrania turnieju spoczywa na Jinie, który musi zerwać z przeszłością i odzyskać swoją moc. Fakt, że jeszcze nie tak dawno temu, biorąc oczywiście pod uwagę czas w grze, Jin wywołał III wojnę światową, jest zupełnie nieistotne. Tym razem syn Kazimierza jest ostatnią nadzieją ludzkości i światłem, które ma szansę rozświetlić mroki szatańskiego pomiotu, który na dobre zagnieździł się w ciele jego ojca. Jak wspomniałem, historia jest fajna. Jasne, obfituje w cringe'owe momenty jak to Tekken, ale ogólnie bardzo dobrze się to ogląda. Przewijają się znane postacie i każdy ma swoje 5 minut, jednak nie dane nam będzie zagrać wszystkimi. Raczej głównie gra skupi się na Jinie, a w przypadku turnieju będziemy mogli wybrać kolejnych kombatantów, którzy po naszej wygranej przejdą dalej. W pewnym momencie gra też oferuje coś w stylu beat'em upa, ale to ogólnie średnio wypadło. Niemniej, fabuła to przedsmak tego, co nas czeka. Beat'em up wpleciony w fabułę to nawiązanie do zapoczątkowanego w Tekkenie 3 Tekken Force Mode. Gdy tylko go zobaczyłem, szare komórki uruchomiły wspomnienia z czasów zagrywania się w trzecią odsłonę turnieju Króla Żelaznej Pięści. Niestety równie szybko odeszły w zapomnienie, ponieważ mocno okrojona wersja tego trybu ma kilka niedociągnięć. Z jednej strony możliwość kilkukrotnego odpalania ataków specjalnych z paska hit i miotanie przeciwnikami niczym nawozem po polu daje satysfakcję. Z drugiej precyzyjność sterowania pozostawia trochę do życzenia i w końcowym rozrachunku kończymy tym nawozem ubabrani niczym Beef z powrotu do przyszłości. Do turnieju przystąpiło wiele znajomych jab, które pamiętam ja, a więc zestaw geriatryczny w postaci Paula i Loa, jest Nina, oczywiście King, mój ulubiony Hwoarang, wiele mord jest z późniejszych Tekkenów, ale słabo je znam i niektórym z nich cringe z pyska się wręcz wylewa, na przykład Claudio czy Lars, który ma włosy w losowe strony. Zupełnie nie rozumiem ponownie wrzucenia do gry misiów, jest to jak dla mnie takie trochę za bardzo japońskie i od zawsze mi to w Tekkenie nie leżało. Te cudaki są po prostu jakieś dziwaczne. No ale zestaw 38 kombatantów to roster zróżnicowanych indywiduów, z których każdy ma swój styl walki, jak i mocne i słabe strony. Warto zwrócić uwagę na postaci powracające po czasie nieobecności. Klasyczny Raven to zawodnik, który ucieszy niejednego, szczególnie, że ma kilka nowych i bardzo efektownych asów w rękawie, jednak jednym z największych i najbardziej wyczekiwanych powrotem
powrotów w historii bijatyk może poszczycić się Jun Kazama, którą w głównej serii zobaczymy po raz pierwszy od Tekkena 2. No, chyba że weźmiemy pod uwagę Tekken Tag Tournament 2. Wiemy również, że pierwszą postacią w DLC będzie Eddie, także fani Kaposa mogą śmiało rozgrzewać kontrolery. Kilka słów o nowicjuszach. Mamy ich trójkę. Bardzo dobra Reina, walcząca stylem Mishima, to niepozorna dziewuszka, która potrafi zaskoczyć szybkością i długimi kombosami. Drugim typem jest Victor, to siwy dziad, któremu głos podkłada sam Vincent Cassel. Jednak niech jego dziadowatość was nie zmyli. Potwornie szybki, w walce lubi korzystać ze swojego miecza i pistoletu. Zdecydowanie moja ulubiona postać z nowicjuszy. Ostatnią wojowniczką jest królowa cringe'u Azukena, z fiołem na punkcie kawy, walcząca mieszanym stylem walki. Jeśli pominiemy kawocholiczkę, debiuty są naprawdę niezłe i fajnie wpisują się w istniejącą bibliotekę postaci. Jeżeli ktoś sądzi, że Lucky Chloe z Tekkena 7 mogła działać na nerwy, to z uśmiechem na twarzy informuję, że Azusena podjęła rękawicę i jak to mawia Mariusz Pancerz-Pudzianowski, tanio swojej cringe'owo-kawowej skóry nie sprzeda. Jeżeli jednak pominiemy ten aspekt i skupimy się na mechanice walki, to odkryjemy wojowniczkę, która daje masę satysfakcji, a dzięki stylowi walki polegającym na prowokowaniu wroga do ataków oraz ich unikaniu, w rękach dobrego operatora może być bardzo niebezpieczna. Wiktora pominę, bo Krzysiek wystarczająco go nakreślił, ale warto dorzucić 3 grosze odnośnie Reiny. Jak wiemy, Heihachi zginął w poprzednim turnieju, ale jego styl walki był zbyt dobry, żeby tęgie głowy z Bandai Namco mogły go porzucić. I tak oto w zmienionej formie będziemy mogli posługiwać się nim, operując najnowszą tajemniczą wojowniczką. Dla tych, którzy cenią sobie parcie do przodu i przygniatanie swojego oponenta do gleby, idealna postać do sprawdzenia. Jeśli jesteście batonmaszerami jak ja, to żaden wstyd, jednak Namco Bandai postanowiło wyjść naprzeciw tym, co nie oddychają Tekkenem i dodało dość kontrowersyjny tryb specjalny. Uruchamiając go, pod każdym przyciskiem mamy jakieś gotowe do wyprowadzenia combo. Ma to swoje wady i zalety. Z wad wymieniłbym to, że w zasadzie nie potrzeba umiejętności, po prostu walisz w jeden przycisk i na ekranie dzieją się cuda i dziwy. Ciężko sobie wyobrazić, aby tryb był obecny na poważnych turniejach, no ale nawet mnie, który średnio ogarnia Tekkena, ten tryb wydał się czymś już za bardzo. No ale ma to też swoje plusy. Nawet pojedynek nieogarniętych kombatantów nie zmienia się w wymianę wysokich pięści, ale w festiwal srogich kombosów i mocarnych ciosów. Faktycznie wygląda to niezwykle widowiskowo i podkręca zabawę o kilka długości. W gronie przyjaciół przy butelce łychy, jeśli nie są to Tekkenowi wymiatacze, tryb specjalny będzie bardzo pożądany. Jednak trzeba sobie powiedzieć jedno, na tym trybie za wiele się nie nauczymy. To Tekken na autopilocie, gdzie niemal konsola gra za nas. Jak bardzo rozleniwia tryb specjalny, przekonałem się podczas jednego pojedynku podczas fabuły, gdzie przez przypadek go wyłączyłem i nie mogłem pokonać typa przez kilka dobrych walk, bo nagle pojedynek z widowiskowej ferii kombosów zmienił się z mojej strony w festiwal pojedynczych wysokich pięści. Jednakże, nawet ja doszedłem do wniosku, że Special Mode nie jest dla mnie, więc jak nie jest dla mnie, to nie wiem dla kogo. Po odpaleniu Tekkena po bożemu wreszcie zacząłem się uczyć postaci, ciosów, jak i zdałem sobie sprawę, jak trudno wyprowadzić widowiskowe kombosy z trybu specjalnego po jego wyłączeniu. Ale wierzcie mi, choć jest mniej kolorowo, polecam jednak granie po bożemu i mówi wam to typowy Tekkenowy lajkonik. Z ciekawości wręczyłem pada mojej drugiej połówce, żeby spróbowała swoich sił w Tekkenie 8, a warto tutaj zaznaczyć, że jest graczem bardzo casualowym i jeżeli już wybiera pozycję do grania, to jest to coś ze spokojną i wolną rozgrywką, chociaż maszowała kiedyś w Tekkena 3, jakieś 4 razy. Ku jej zdziwieniu, używając Special Style, poradziła sobie, choć nie bez problemów, z trybem arcade na trudnym poziomie, a sama rozgrywka sprawiła jej sporo satysfakcji, w przeciwieństwie do momentu, w którym Special Style był wyłączony. I dla takich graczy ten tryb może być prawdziwą perełką, jeżeli nie interesuje cię nauka gry, wchodzenie w tajniki ciosów, czy choćby podstawowa ich nauka. Chcesz po prostu wciskać i widzieć, że jest efektywnie, a zarazem efektownie, to sięgaj po Special
Style. Casual Button Mashing Fest nadciąga. Jako że moja bardziej rozbudowana Tekkenowa wiedza zatrzymała się na części trzeciej, wielu zawodników odkrywałem w zasadzie na nowo. Dla wielu z was to, co teraz usłyszycie, jest całkowicie naturalne i wiadome, ale dla mnie nie było. Kilka kombatantów zwróciło moją szczególną uwagę, na przykład Steve, który w swojej palecie ciosów ma dużo uników, przez co gra nim jest trochę inna niż innymi fighterami. Unikanie ciosów i wyprowadzanie kontry jarało mnie w opór. Mój ulubiony Hwoarang to nadal piekielnie dobre kombosy nogami. W trójce potrafiłem jednym kombem zejść ze 30% paska, teraz jest trudniej, ale wciąż ma bardzo proste do wykonania sekwencje, a jeśli je połączymy z jugglami, to wyjątkowo niebezpieczny przeciwnik. Duet Paul i Law dla mnie niewiele się zmienił od czasów trójki. Paul to powolny klot, za którym nigdy nie przepadałem, a Law, klon Bruce'a Lee, to wciąż szybki i zwinny zawodnik, który nadal potrafi porządnie przeciwnikiem zamieszać. Co nowego w systemie walki? Przede wszystkim Hit Mode. Pod paskiem energii mamy niebieski pasek Hit. Jeśli go uruchomimy poprzez naciśnięcie R1, nasz zawodnik zyska potężne ciosy przez 10 sekund. Jeśli ponownie wdusimy R1, gdy pasek jeszcze nie został wykorzystany, wykonamy potężne combo. Dodatkowo możemy użyć Hit Dash, czyli podbiegnięcie do przeciwnika, które daje nam wstęp do jakiegoś srogiego combo albo juggla. Pasek Hit odnawia się po każdej rundzie. Sam pomysł był spoko, bo walka staje się szybsza, jak i same pojedynki trwają krócej. Dodatkowo mamy jeszcze Rage Arty, czyli potężne ciosy, które możemy wykonać, gdy dostajemy spory oklep. Każdy z ciosów posiada fajną animację, a sam cios zabiera potężną ilość energii. Rage jest niezależny od Hit Mode i w sumie nawet przegrywając, jeśli uda nam się wyprowadzić Rage Arta, a następnie po nim wejdzie hit, wynik pojedynku może się szybko zmienić. To sprowadza się do tego, że w pojedynkach jest trochę więcej niepewności i nawet górując nad przeciwnikiem można jeszcze rundę przegrać. Mnie, Tekkenowemu Loitasowi, taki system nie przeszkadza. Mimo że wyprowadzenie Rage Arta brzmi jak karta ucieczki z więzienia, to rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Fakt, trafienie nim wiąże się z zadaniem przeciwnikowi srogich obrażeń, a w krytycznym momencie z wygraniem rundy. Jednak jeśli Rage Art zostanie zablokowany, to jest on karany na wybitkę, czyli innymi słowy zostajemy wybici w powietrze, a skoro nasz pasek zdrowia był już na końcówce, to przegramy rundę. High risk, high reward. A dla tych z was, którzy chcą wejść w szczegóły systemu, służy pomocą. Nowy Tekken dzięki implementacji systemu HIT nie tylko przyspiesza, sprawia również, że nauka gry na wysokim poziomie będzie jeszcze trudniejsza. Wszystko dlatego, że po włączeniu HITA nasze ciosy zyskują dodatkowe właściwości oraz zmienia się ich frame data, czyli inaczej mówiąc matematyka, która w bijatykach gra pierwsze skrzypce. Po rozgrzaniu naszej postaci niektóre ciosy, które normalnie nie dawały juggla, teraz mogą mieć takie właściwości. Uderzenia, które można było ukarać, będą bezpieczne, a w niektórych kombach pojawią się dodatkowe ciosy. Areny, na których przyjdzie nam kruszyć z przeciwnikami pięści, zostały rozbudowane w stosunku do poprzedniej odsłony. Tym razem mamy jeszcze więcej możliwości przechodzenia do innych części mapy. Tych zresztą również jest więcej. Kopanie siedzisk naszych przeciwników urozmaici nam kilka interakcji, które są zależne od wybranej przez nas areny. Rozpłaszczając naszego oponenta na ścianie, możemy wykonać wall break, czyli przebić nim ścianę, co pozwoli nam kontynuować combo. Istnieje również hard wall break. Różni się tym, że ściana wraz z przeciwnikiem muszą przyjąć dwa solidne szlagi. Inne mapy pozwolą nam obudzić w sobie prawdziwego geniusza polskiej budowlanki i zamiast powiększenia biotykowego salonu będziemy mogli naszą ofiarę od ściany odbić. I to na dwa sposoby. Tutaj z pomocą przychodzą wall blast oraz wall bound. Pierwszy pozwoli wystrzelić przeciwnika w powietrze, pozostawiając go po tej samej stronie, drugi zaś dodatkowo zamieni nas miejscami. Co jednak w sytuacji, w której nie interesują nas ściany, nic straconego, ponieważ architekci z Bandai Namco pamiętali o podłogach. Tutaj podobnie jak w przypadku rozbijania ścian mamy do czynienia z floor break oraz hard floor break, czyli rozbiciu podłogi po jednym lub dwóch uderzeniach w nią przeciwnikiem. A co jeżeli chcielibyśmy połączyć rozbicie ściany z zeskoczeniem piętro niżej? Nic prostszego, ponieważ znany dobrze od kilku odsłon balkony break również wraca. Tutaj sytuacja jest dość oczywista. Uderzamy przeciwnikiem o ścianę na końcu areny, aby
przeskoczyć na kolejną jej część znajdującą się poniżej. Geniusz Harady jednak na tym nie poprzestał. Ojciec chrzestny turnieju Żelaznej Pięści postanowił pójść w swojej wizji o krok dalej. I tak oto na planszy Into the Stratosphere, na której notabene walczymy na kawałku planety wystrzelonym w kosmos, podczas finałowej rundy będziemy mogli naszą ofiarę kosmicznego wandalizmu uderzyć z taką siłą o ziemię, że ta wystrzeli go z powrotem w powietrze. I tak powstał Floor Blast. I było to dobre. No okej, jeszcze kilka słów o trybach walki. Niestety nie wszystkie dane mi było sprawdzić, bo przed premierą serwery były wyłączone, więc jeśli chcesz poszerzyć sobie wiedzę o którejś z postaci, mamy krótkie story mode dla każdej. To następujące po sobie 6 walk, które jeśli wygramy, uwieńczone zostaną jakąś śmieszną animacją o tym, co się z naszym fighterem stało. Mam jednak małą uwagę do tych trybów. Wszystkie walki dzieją się niemal zawsze na jednej arenie, tej turniejowej. Trochę szkoda, że lokacje się nie zmieniają, ale rozumiem, że to jest to zgodne z historią, wszak dowiadujemy się, dlaczego każdy z nich chciał wziąć udział w turnieju i poznajemy jego drogę na szczyt. Powrócił Tekken Ball, czyli granie w piłkę plażową. W piłę walimy ciosami, a jeśli ta trafi w oponenta, zabiera trochę energii. Fajny tryb na rozluźnienie, choć mnie dość szybko znudził, ale pewnie wielu z Was się ucieszy na powrót Tekkenowych Ballsów. To jeden z tych trybów, na powrót którego fani czekali od dawna, bo podobnie jak wspomniany przeze mnie Tekken Force pojawił się w Tekkenie 3. Mimo względnej prostoty jest to świetny party game i jeżeli walka w klasycznym wydaniu Wam lub Waszym znajomym nie pasuje, to klepanie piły przy dobrym trunku i doborowym towarzystwie potrafi dać nie lada frajdę. Dalej mamy coś, co nie wyszło jak dla mnie za dobrze, czyli wyprawa po salonach gier. Budujemy swojego ludka, a wszystko utrzymane w stylistyce chińskiej bajki z wodogłowiem. Następnie walczymy z innymi wodogłowaczami w pojedynkach lub w turniejach, pnąc się na szczyt Tekkenowej kariery. I o ile mógłby to być fajny tryb przypominający lata 90. w salonach gier, gdzie mistrzowie podróżowali po całym kraju, pojedynkując się z innymi lokalnymi mistrzami, tak wypadło to trochę słabo. Już sama stylistyka Simsów mnie zastanawia, czy to próba przyciągnięcia do gry dzieciaków poniżej 10 roku życia, może płci pięknej? Nie wiem, nie potrafię sobie tego jakoś wytłumaczyć. Dodatkowo walki z innymi zazwyczaj są dodatkowo udziwnione przez stroje przeciwników. Do nich za chwilę wrócę. Tryb salonów arcade jakoś mnie nie wessał. Niby jest tam jakaś historia, ale lepsze historie to ja czytam na opakowaniu Domestosa. Nigdy nie byłem fanem postaci w wersji Super Deformed. Zwyczajnie ten styl do mnie nie trafia, ale jeżeli ten element połączony z oczywistą historią od zera do bohatera Wam nie przeszkadza, to możecie znaleźć w tym trybie sporo zabawy. Po pierwsze, mamy tutaj stopniowe wprowadzenie w coraz bardziej zaawansowane aspekty walki, więc nowicjusze i osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę na temat mechanik gry otrzymują bardziej atrakcyjną wersję tutoriala. Po drugie, plasowanie się na coraz wyższych szczeblach rankingowej drabinki pozwala nam odwiedzać kolejne salony arcade i mierzyć się z coraz silniejszymi graczami. Dodatkowo odblokujemy tutaj Super Ghost Battle, który bardzo pomoże nam poprawić swoje umiejętności. Oczywiście są walki online, które zaliczają się do naszego rankingu. Jest tryb na 2 graczy, to wiadomo, czy walka z duchami naszych, jak i innych graczy. To też całkiem fajny pomysł, bo można podejrzeć taktyki, jakimi kierują się znajomi, czy inni mistrzowie. Trybów jest sporo i widać, że położono nacisk na to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Czy to będzie fajny tryb fabularny, czy walki rankingowe dla prawdziwych wymiataczy. Miałem to szczęście, że udało mi się załapać na kilka godzin działania serwerów online i muszę przyznać, jest naprawdę dobrze. Kod sieciowy został znacząco poprawiony w stosunku do poprzedniej części Tekkena. Responsywność jest znakomita, a rollback działa tak, jak powinien, zapewniając świetne doznania. Nawet grając z przeciwnikami z USA odczuwałem przyjemność z gry taką samą, jak grając z ludźmi z Polski. Chyba że gramy po Wi-Fi. Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Problemy z bezprzewodowymi graczami to nie pierwszyzna, ani też nie unikatowa sytuacja dla bijatyk. Ja rozumiem, że granie w gry o wolnym tempie rozgrywki i nie wymagającymi błyskawicznych kilkuklatkowych inputów działa na antenie. Ale na Boga nie wyrządzajcie tej krzywdy ani sobie, ani innym grającym w bijatyki. Ciągnijcie kabla do swoich sprzętów, bo kabel nas uratuje.
Nie zabrakło przebieranek. Nienawidzę tego w grach, a już szczególnie w Tekkenie, ale za zarobione na walkach pieniądzory możemy kupić różne fatałaszki. O, na przykład tutaj bikini dla królowej cringe'u Azukemy. Kupiłem, bo kolega się pytał, czy się da. Ale mamy tutaj jakieś uszka, cuda, oczywiście różne kolorki. Wszystko to sprawi, że wasze postacie będą wyglądały turbo cringe'owo. Mnie to nie bawi, ale są ludzie, którzy lubią kustomizację i dla nich będzie tutaj totalny lunapark. Jednak jeśli spotkamy się kiedyś na pojedynku na sieci, wierzcie mi, że nigdy u mnie nie zobaczycie nic więcej poza defaultowe kapoty i galoty. Ale ja już tak mam. Trudno. Jeśli zerkniemy na oprawę, jest bardzo dobrze. Gra pracuje na silniku Unreal Engine 5 i postacie wyglądają fenomenalnie. Pojedynki to ferie barw, wyładowań i iskier. Kamera przybliża się do walczących, czas ulega spowolnieniu, czasami przez te wszystkie kolorki nie do końca wiadomo, co się dzieje na ekranie. Cieszą liczne smaczki, na przykład świetne zachowanie ubioru, wystarczy spojrzeć na płaszcz Dragunowa. Postacią podczas walki czasami spada coś z japy, no ogólnie dzieje się. Zadbano nawet o taki detal jak to, że podczas Rage Arta Paul tak napina muskuła, że pęka rękaw jego koszulki i potem do końca walki rękawa na muskule już nie ma. Lokacje również wyglądają znakomicie, niektóre posiadają poziomy, jeśli uda nam się przeciwnika wywalić przez ścianę, ten spada niżej i walka toczy się dalej. Nie wiem, czy to było wcześniej w Tekkenie, ale ten motyw pamiętam ze świetnego Dead or Alive. Gra oczywiście śmiga w 60 klatkach na sekundę. Oprawa dźwiękowa idzie w parze z wizualną. W tej kwestii możemy liczyć na szybkie, energiczne brzmienia zmieszane ze spokojniejszymi dźwiękami, w zależności od wybranej mapy. Oczywiście tak jak w poprzedniczce, w momencie rozgrywania finałowej rundy muzyka na arenie ulega zmianie, co dodatkowo urozmaica starcia. Dla tych, którzy woleli soundtrack z poprzednich części, zaimplementowano obecny również w Tekkenie 7 Jukebox, czyli szafę grającą. Dzięki niej ustawimy dowolny utwór z wcześniejszych odsłon gry na wybranej przez nas planszy. Warto zaznaczyć, że tym razem skorzystają z tej funkcji również gracze na PC. I mimo, że nowy soundtrack w dużej mierze mi pasuje, to przyznam się bez bicia, że już na kilku arenach zdążyłem ustawić utwory z Tekkena 3. Od kilku lat bijatyki przeżywają renesans i mają się świetnie. Tekken 8 dokłada do tego nie tyle cegiełkę, co potężny betonowy blok. Czy to ta sama magia co w latach 90? Nie, ale to nic złego. Wręcz przeciwnie. Zdanie to nie jest już ten stary Tekken, odbieram zupełnie inaczej, jako coś dobrego. To dobrze, że to nie jest już ten stary Tekken, bo ile można grać w to samo? Otrzymaliśmy bardzo solidną pozycję z porządnie poprowadzonym trybem fabularnym oraz tutorialem w postaci trybu arcade. Aktywności poboczne w postaci Tekken Ball, walk z duchami swoimi czy innych graczy oraz przebieranki pozwalające przywdziewać różne fatałaszki, a nawet chleb. Ale najważniejszy w bijatykach jest oczywiście system walki, który w Tekkenie 8 zarówno obniża próg wejścia nowicjuszom, jak i nagradza graczy, którzy będą ciężko trenować, aby wznieść się na wyżyny bijatykowych możliwości. Dopracowany kod sieciowy pozwala cieszyć się świetnym połączeniem z zawodnikami z naprawdę dalekich zakątków świata. No, chyba że gramy na Wi-Fi, ale już wyjaśniliśmy sobie, że nie powinniśmy tego robić. Jest szybko, jest efektownie, jest moc. Szykujcie się na kolejną walkę. Tekken 8 to powrót króla bijatyk. Po graniu części 7 stwierdziłem, że Tekken to już nie to samo co na PlayStation lata temu, ale 8 przywróciła mi wiarę w serię. Wciąga, ma mnóstwo trybów, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dobry wątek fabularny, jest tryb special dla osób z 2 lewymi rękoma, gra jest bardzo dynamiczna, szybka i widowiskowa. Nawet oglądanie pojedynku z boku sprawia sporo frajdy, bo ekran co chwilę rozbłyska ferią barw i kolorów. Mocarne kombosy okraszone są fajnymi animkami i pracą kamery. Słowem, dzieje się mocarnie i przyznam, że uwaga, lepiej się bawiłem niż przy nowym Mortal Kombat, a w moich ustach brzmi to jak bluźnierstwo, ale tak jest. I przełykam kluchę w gardle i mówię, Tekken 8 to najlepsza bijatyka i basta. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.